Cześć, markę QCY już znacie z mojego kanału, było sporo różnych słuchawek dokanałowych, były też słuchawki wokółuszne, ale nie było typowo słuchawek gamingowych i dzisiaj będzie taka właśnie propozycja. Ceny macie w linkach w opisie filmu, zaczynamy. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, linki do oferty w opisie filmu. QCY Herald VT200. Wersja bezprzewodowa, ponieważ istnieje też wersja przewodowa, która jest o jakieś 80 zł tańsza. Tutaj mamy słuchawki, które oscylują w okolicach 200 zł na chwilę obecną. No i w tej cenie oferują naprawdę dużo, ponieważ mamy 3 tryby łączności poprzez dongiel, czyli łączność radiowa 2,4 GHz, poprzez Bluetooth, a także przewodowo. Mamy dostępny dźwięk wirtualny 7.1, mamy duże przetworniki, bo 53 mm i kompatybilność z wieloma platformami, PC-ty, laptopy, PS4, PS5, Nintendo Switch, smartfony. Ale skorzystamy także chociażby do Xboxów, ponieważ mamy w zestawie też mini jacka, co zresztą za chwilkę zobaczycie. Jest też software i tutaj na pudełeczku mamy podane 60 godzin, jeśli chodzi o pracę na baterii. Te słuchawki są naprawdę lekkie, za chwilkę je zważymy. Zobaczmy, co jest w zestawie, sprawdzimy same słuchawki. Nie zabrakło prostej instrukcji, która pokazuje nam funkcje poszczególnych przycisków i kombinacje. Jest też software, no i w zestawie mamy dwa kabelki, pełne USB na USB typu C i USB typu C na mini jack, więc do Xboxów skorzystamy. Oczywiście wtedy bez software'u, bez dźwięku przestrzennego. No i przewody mają mięciutki oplot. Ten z mini jackiem ma 1,80 m i oplot jest naprawdę solidny. I drugi kabelek ma tą samą długość, 180 cm. No i też mamy praktyczny dongielek, czyli pełne USB. To jest tak naprawdę tylko adapter, a właściwy dongiel to jest to z USB typu C. Czyli możemy na przykład do smartfona czy do komputera, jak mamy gniazdo USB typu C, podpiąć sobie tylko to, a jak nie mamy, no to spinamy sobie razem i mamy wtedy klasyczne USB, coś wielkości pendrive'a. Jest także elastyczny mikrofon, który sobie tutaj musimy podpiąć. No i producent oczywiście zachwala ten mikrofon, a ja po prostu go przetestuję i posłuchacie, jak on się sprawdza. I to na wszystkich metodach łączności. Tak jest, bo u mnie zawsze testów nie brakuje. No i spójrzmy sobie na same słuchawki. Od góry logo marki QCY, bardzo ładny pałąk dobrej jakości ekoskóra. Bardzo podobają mi się osobiście te obszycia. Jest to dobrze zrobione i też fajnie wygląda. Od spodu mięciutka gąbeczka, matowe elementy plastikowe, solidne, metalowe zaczepy, no i tak dość skokowo z ząbkowaniem regulowany rozstaw. Mamy ruchomość tutaj, sprawdźmy wytrzymałość, elastyczność. No, jest ok. Możemy zrobić 8 z tych słuchawek. Możemy je mocno rozszerzyć, nie pękają, nie strzelają, więc naprawdę dobra jakość. Co jest też fajne, że matowe obudowy przetworników, żadnych błyszczących elementów, które łapią odciski palców. Mamy tutaj mikrofony, no i tutaj 3 przyciski plus minus i wystający przycisk wielofunkcyjny. Drugi przycisk tutaj, gniazdo USB typu C, dioda, tutaj mamy gniazdo na mikrofon i kolejny przycisk funkcyjny tutaj. Co który robi, to Wam powiem za chwilkę. Jeszcze jedna ważna rzecz, czyli nauszniki. Nie jest to tutaj memory foam, ale ta gąbka wydaje się być całkiem miła w dotyku. Także przyjemna ekoskóra, więc wygląda to nieźle. Jak tam z wielkością tych przestrzeni już sprawdzamy. Na wysokość 65, więc sporo. Na szerokość 45 również ok, a na głębokość no jakieś 24 mm, więc również ponadprzeciętnie. Powiem Wam tak, moje uszy zakrywało bez problemu. Większość uszu powinno się tutaj też zmieścić bez najmniejszych przeszkód. No i sprawdźmy, czy odnośnie wagi producent tutaj nie naściemniał. Ale słuchawki już w ręce wydają się leciutkie, ważymy z mikrofonem. Tak totalnie uczciwie moja waga pokazuje 300, więc 20 parę gramów więcej. Nie jest to jakaś kolosalna różnica. Wyjmiemy mikrofon i mamy 290, 10 gramów nam dociąża mikrofonik. Mamy troszeczkę więcej tej wagi, ale cały czas słuchawki są dość lekkie. Nie ultra lekkie, bo są słuchawki, które ważą mniej, natomiast dzięki jakości użytych materiałów są one i tak bardzo przyjemne w noszeniu i nawet po kilku godzinach się nie męczymy. No i zobaczmy, jak słuchawki dopasowują się do gracza o mniejszym rozmiarze głowy. Mikrofon bardzo ładnie można dogiąć, może być blisko ust. Od przodu pełne przyleganie, od boku również wygląda to naprawdę dobrze. Nausznice są delikatnie wygięte, żeby lepiej dopasowało się do ucha. I od tyłu również jest naprawdę przyzwoicie. To przyleganie jest na dobrym poziomie. No i troszeczkę powiększamy na gracza o większym rozmiarze głowy. Myślę, że będzie ok. Dobrze. I od przodu ponownie widzimy, że jest naprawdę super. Mikrofon jest blisko ust. Od boku również żadnych problemów. I od tyłu sprawdzamy. Też nie ma
przerw, więc bardzo dobrze się dopasowują. Uniwersalne, jeśli chodzi o dopasowanie tak do graczy o mniejszym, jak i większym rozmiarze głowy. Czyli bardzo dobrze. I zabieramy się za testy. Na początek będzie próbka poprzez mini jacka. Test słuchawek QCY. Próbka nagrywana poprzez mini jack. Ocencie jej jakość. Jest to jedna z kilku próbek. Przechodzimy do kolejnej. No i rozpoczynamy testy bezprzewodowo. W tej chwili słyszycie dźwięk nagrywany poprzez łączność Bluetooth. No jakiejś większej rewelacji tu nie ma. Siła tego sygnału jest taka dość przeciętna. To jest test słuchawek QCY nagrywany poprzez dongiel. Niestety siła sygnału jest jeszcze słabsza niż poprzez Bluetooth, no więc ten mikrofon jest tutaj jaki jest. A poprzez USB te słuchawki tylko się ładują, więc nie przechwycimy próbki mikrofonu. Muszę troszeczkę ponarzekać na dość ciężko i twardo działający przycisk zasilania. Poza tym reszta przycisków działa ok. Podwójne kliknięcie przycisku Mode przełącza pomiędzy trybem muzycznym, trybem filmowym, a trybem gry, gdzie na każdym z tych trybów dźwięk diametralnie się zmienia. Natomiast te ustawienia nie będą działać przy połączeniu poprzez mini jack, gdzie jakość dźwięku jest po prostu dobra, ale mamy wtedy dźwięk stereo. Jeśli chodzi o jakość dźwięku w trybie bezprzewodowym, tak poprzez dongiel, jak i poprzez Bluetooth jest naprawdę dobrze. Mamy mocny, wyrazisty dźwięk z dość dużą ilością basu. Tryb muzyczny sprawdza się dobrze do muzyki rozrywkowej, szczególnie basowych kawałków. Tryb filmowy sprawia, że dźwięk jest bardziej przestrzenny, no a tryb gry również poprawia pozycjonowanie dźwięku w grach i uwydatnia dźwięki, które w grach powinny być lepiej słyszalne, takie jak wystrzały, eksplozje czy kroki przeciwników. Tak więc generalnie pod względem jakości dźwięku muszę powiedzieć, że na wszystkich trzech trybach jest naprawdę dobrze. Słuchawki poprzez dongla mają także bardzo niskie opóźnienia, dlatego do gier najlepiej wybrać ten właśnie tryb. No i ze słuchawek usłyszycie też komunikaty, które brzmią mniej więcej tak. Dongle mode, Bluetooth mode, movie mode, game mode, music mode. Muszę przyznać, że słuchawki są całkiem udane. Są naprawdę wygodne, jakość dźwięku jest na poziomie, a co do mikrofonu mieliście okazję posłuchać próbek i możecie stwierdzić, czy spełni on Wasze oczekiwania. Pamiętajcie, że aktualne ceny i promocje w linkach w opisie filmu. A dzisiaj to wszystko, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się.